schudnę tutaj przez tydzień co najmniej 5 kg. W końcu przyda mi się. Walizka spakowana, plecak też gotowy. Rzucamy do bagażnika i jedziemy. Przygodę czas zacząć. Kierunek lotnisko w Modlinie. Jakbyście potrzebowali parkingu w okolicach Modlina, lotniska, to polecam właśnie ten. Korzystam z niego po raz któryś z kolei i ma najlepszą ofertę. No i oto po 4 godzinach lotu wylądowałem w Amanie. Tutaj w tej budce, co widzicie naprzeciwko, przed chwilą kupiłem za 3,30 bilet do Amanu i idę do autobusu. Tam taki duży autobus stoi i do niego mam się dostać. No jest ciepło, około 30 stopni. Wyjeżdżałem z Polski, było zimno, może 10-11 stopni o 6 rano i padał deszcz. Tutaj jest ciepełko. Pamiętajcie, że zawsze będę mówił jody, bo tak mi się spodobało, bo skrót dinarów jordańskich jest jod i po prostu w skrócie będę mówił jody, czyli 3,3 joda, czyli to jest około 20 zł. Przejazd z lotniska w Amanie do Amanu. Z tym, że też nie dojadę stricte do centrum Amanu, tylko na obrzeża i stamtąd prawdopodobnie albo z buta, bo mam jakieś 5 km do swojego hostelu, albo wezmę taksówkę. No zobaczymy, jak będzie. Wysiadłem z autobusu, taksówka się zatrzymał, no i jadę. No w końcu po wielu perturbacjach, przygodach udało mi się dotrzeć do mojego hotelu, Cliff Hotelu, który znajduje się dosłownie w samym centrum downtown, czyli tutaj no centrum. Miejscówka jest całkiem przyzwoita. Pokój wygląda o tak, jak wygląda. Mieszkam w nim sam, to są 2 łóżka, ale będę sam, po prostu jest tego jedynka. Umywaleczka. Widok z okna niestety, no nieciekawy. Jakieś tam mury. Ale zaraz wam pokażę, jak to wygląda dalej, na korytarzu i na zewnątrz. No nieźle, jestem zadowolony. Zapłaciłem gotówką, myślałem, że Booking pobierze mi z konta, ale okazało się, że gotówką muszę zapłacić. To na razie za 2 doby zapłaciłem 23 jody, jak ja to mówię. Czyli to jest około, no niech będzie 150 zł, tak? Nawet mniej, chyba 140 jakoś tak. Także nie jest źle. Nie pamiętam, czy jest śniadanie w to wliczone, czy nie, będę musiał sprawdzić. Teraz się trochę przepakowałem, tu rupieci wywaliłem swoich. Walizeczka, plecaczek. W plecach biorę trochę sprzętu, znaczy elektronika tam, wiadomo, powerbanki. I ruszam w miasto, bo jeszcze jest w miarę przyzwoita pora, a zależy mi na tym, żeby wejść do jednego z muzeów. Tutaj każdy pokój ma nazwę od imienia, nazwiska kogoś znanego. Ja mieszkam jako Bill Gates. Mamy tu Che Guevara, Albert Einstein. To nie wiem nawet, kto to jest. Bob Marley. Tak wygląda pokoik Boba Marleya. Marilyn Monroe. Diego Maradona. Angelina Jolie. Tak wygląda moja miejscówka. Hotel. Cliff Hostel. W takiej lokalizacji. A od razu naprzeciwko podobno jedna z fajniejszych, lepszych, tańszych i smaczniejszych restauracji w Amanie. Także lokalizacja jest super. Zobaczymy, co tu serwują. Wieczorem na pewno tu przyjdę. Spróbujemy. Trąbią i trąbią. Taksówki tu są żółte.
Jeden z meczetów, bodajże króla Husajna. Oto pierwsze napotkane ruiny przeze mnie po wyjściu z hotelu. Informacja turystyczna, niestety nieczynna. Ale poradzę sobie i bez niej. Kolumny, kolumny, jeszcze raz kolumny. Jakiś taki mały teatrzyk, bym powiedział. Przejdę się trochę tym tutaj labiryntem. Tutaj przynajmniej chłodniej, zdecydowanie. Wejdziemy na górę. Wow. Pięknie to wygląda. Wysoko. Teatr Rzymski tam w tyle. O, tam na górze widać. To jest Cytadela. O, ale to wysoko. Kurczę, tam wleźć. No mam nadzieję, że dzisiaj dojdę. Chociaż w tym upale może być ciężko. No, robi wrażenie. Zaraz wejdziemy do środka, bo mamy Jordan Pass. W cenie mamy wejście między innymi do tego typu obiektów. A jest ich ponad 40 bodajże w całej Jordanii, nie licząc Petry. No dobra, wchodzimy do środka. Teraz mamy lipiec. Jest naprawdę skwar. Teatr Rzymski, jak sama nazwa wskazuje, wybudowany przez Rzymian gdzieś na początku I wieku, I wiek, przełom I-II. Robi wrażenie, w znacznej części zrekonstruowany, bo był zniszczony, odkopany w sumie nie tak dawno. Pomieści około 6000 widzów. Robi wrażenie, zaraz wejdziemy na górę. Stromo jest. A takie maluchy proszę, o właśnie. Salam alejkum. Sporo tu dzieci, już mnie zaczepiały. Pytały się YouTube. Ja za radą Fazowskiego nie przyznaję się, że to YouTube. Mówię, że rodzina, family. Podobno tak lepiej. No i jeszcze nam zostało jedno pięterko wyżej. Można się zdziajać. Super miejsce. Wow. No jestem na szczycie. Trzeba uważać, żeby się nie spieprzyć, bo nie ma żadnych barierek. Trochę tutaj się widzę kruszy co nieco. Piękna panorama Amanu. A z zadyszki dostałem. Niestety, nie te lata. Starość, nie radość. Znalazłem trochę cienia. Także tutaj sobie odpocznę, czegoś się napiję. No ale jeden z najważniejszych obiektów stolicy zaliczony.
Przed chwilą mało się nie spieprzyłem z tych schodów. Naprawdę trzeba uważać. Mogłem takiego orła wywinąć sobie, krzywdę narobić i sprzęt rozwalić. Teatr Rzymski, ostatnie ujęcie. Masę dzieciaków tu biega. Proszą o pieniądze. Nienachalnie, grzecznie. Pytają, czy mówię po arabsku. Mówię, że nie. No bo nie mówię. I odchodzą. Także tam tragedii nie ma. Ale dzieciaków jest tu sporo. Chyba więcej jak dorosłych. Jestem w środku Muzeum Folkloru i Tradycji. To jest muzeum, które znajduje się tuż obok Teatru Rzymskiego. Wejście płatne, no chyba że się ma Jordan Pass. Wtedy wchodzimy w cenie. Trochę pokręcę, trochę porobię zdjęć. Zapraszam do siebie na profil na Facebooku i na Instagrama. No to muzeum okazało się bardzo malutkie. Zaledwie 2-3 pomieszczenia. Także dobrze, że jest w cenie Jordan Pass, bo tak płaci specjalnie za to, żeby tu wejść, to się nie opłaca. To kolejne niewielkie muzeum tuż przy Teatrze Rzymskim. Chodzimy do środka, zobaczymy co tam prezentują. Raptem, nie wiem, 3 salki. Trochę eksponatów. Paciorki różnego rodzaju. Bransoletki, wisiorki. Czapeczki. Tradycyjne, dawne stroje. No tu jakieś fajniejsze suknie. Chyba jakaś księżniczka albo bogata pani. No to fajne. A tutaj różnego rodzaju mozaiki. Ale tu chłodno. Fajnie. Zeszliśmy tak trochę w podziemia. Przyjemniej. Możecie posłuchać trochę tych śpiewów religijnych. Nie wiem, czy to tak bez okazji, czy okrągła godzina, nawet nie wiem, która jest. 16:30. Umbrella stairs. Parasolowe schody. No te parasole to już tam w kiepskim stanie. To jedno z tych miejsc, które chciałem zobaczyć, czyli parasolowe schody. Parasole już mocno zniszczone. No i jak zwykle na zdjęciach instagramowych wygląda to dużo lepiej niż w rzeczywistości. Zobaczcie, co tu się dzieje. Syf, kiła i mogiła. Nie wiem, czy tu ktoś sprząta. Ludzie po prostu przesiadują tu i jedzą, piją zamiast do kosza. No tam jakiś kosz jest, ale przepełniony. Wszystko idzie weg. Taka kultura. Nie trzeba wyjeżdżać w góry. Wystarczy przyjechać do Amanu
żeby sobie wyrobić kondycję. Proszę bardzo. Tak to mniej więcej wszędzie wygląda. Stromo, San Francisco. Czy widzieliście kiedyś tak olbrzymią flagę na takim maście? Zobaczcie. Tam mniej więcej widać. Jest potężna. Wisi w połowie, nie wiem co to znaczy. Ktoś umarł czy jak. Ale jest olbrzymia. Jak do tej pory chyba większego masztu nie widziałem. Chociaż podobno w Akabie, gdzie się wybieram, tam jest jeden z najwyższych masztów z flagą na świecie. Mam nadzieję, że będzie okazja pod koniec tego tygodnia to zobaczyć. Ale ta też się prezentuje naprawdę rewelacyjnie. Poniżej osiedle domków. Tak to wygląda. A tu już mamy drogowskaz do Cytadeli. Tam na górze widać ludzi. Idziemy. W Jordanii mieszka około 7,5-8 milionów ludzi. Z tego, jak niektóre dane podają, być może nawet połowa mieszka w Amanie. W samym mieście podobno gdzieś tak 2,5 miliona, ale biorąc pod uwagę to wszystko, co tam w dali widać, to uzbiera się 4. A tutaj mamy mury otaczające cytadelę. Schudnę tutaj przez tydzień co najmniej 5 kg. W końcu przyda mi się. O, już widzę tam w oddali napis Amman Cytadela. Chyba wejście główne. Przejdę na drugą stronę. Pokażę wam trochę tutaj panoramy. Teren naprawdę mieści się na górkach, pagórkach. Tak jak mówiłem wcześniej, istne San Francisco. Chodzić tutaj naprawdę można się zmachać. Wcale nie trzeba dużych odcinków pokonywać, ale jak jest cały czas pod górkę, tak jak teraz, no to jest ciężko. Wszechobecny syf. Butelki, puszki. I to nie robią turyści, tylko właśnie miejscowi. I tuż przy głównym wejściu do Cytadeli. Idziemy. Już szedłem na teren Cytadeli. Znowu z Afriko, z Jordan Passem. Normalnie 3 jody. Kafejka. No niestety tu pod słońce. Idziemy do Herkulesa. No pod słońce tutaj mamy wszystko. Spróbujemy inaczej. No robi to wrażenie. Podoba mi się naprawdę. Fajnie. Ja lubię wysokość ogólnie i wszędzie tam, gdzie trzeba się wspinać, jest jakiś najwyższy punkt w mieście, to ja tam muszę się wdrapać. Chociaż przypuszczam, że wcale nie jestem na najwyższym punkcie w mieście. No tam jeszcze jest wyżej. A tam, no też nie wiem, czy to nie są budynki wyżej położone niż to miejsce, w którym teraz jestem. No widok jest fenomenalny. Tam w oddali widać Teatr Rzymski, ten, w którym byliśmy wcześniej. Byłem. A wy ze mną. A tam pozostałości świątyni Herkulesa. Idziemy. Amman nie nazywał się Amman, tylko Filadelfia. Nie wiem, czy o tym wiecie. Nazwa Amman dopiero została wprowadzona przez Arabów, którzy tutaj zaczęli się osiedlać bodajże w 600 którymś roku naszej ery. O ile dobrze pamiętam, nie chcę jakiegoś babola tu walnąć. Wiem, że
kiedyś nie była Amanu, tylko była Filadelfia. Teraz mnie zastanawia, czy Amerykanie nazwę swojego miasta, Filadelfii, zaczerpnęli właśnie tutaj stąd, czy jak to tam było, jaka z tym historia jest związana. No nie wiem. Tak to wygląda. Niewiele już z tego zostało. Muzeum Archeologiczne na tym wzgórzu Cytadeli. Tak wygląda. No raczej nieduże, jedno takie większe pomieszczenie. No tam totalnie pod słońce macie kilka takich wyższych budynków, drapaczych chmur. To jest taka nowsza dzielnica Amanu. Nazywa się bodajże Abdali. Tam jest też stacja autobusów takiej firmy Jet, które odjeżdżają w różne kierunki kraju. Między innymi do miasta Dżerasz, do którego jutro się wybieram. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Drewniane sklepienie, ewidentnie odnowione. O, fajne, fajne. Że dosłownie przed chwilą tak sobie idę i ktoś za mną krzyczy Lewandowski. Obracam się, a tam grupka takich młodych Arabów. Lewandowski. Ja tylko pokazałem kciuka. Robert. No bo tutaj mam, nie wiem, czy będzie widać, nie chcę mi się plecaka ściągać. Mam tam po prostu flagę na rzep przyczepioną z godłem Polski, z napisem Poland. I dlatego. Dobra, tutaj wejdziemy w taki mały labirynt. Zobaczymy, czy się nie zgubimy. O, czyżby marchewka? Nie, to chips. O, tutaj. O kurde. No, można się zamotać. W las to w las, ale czy wyjdzie? Nie, tam nic nie ma. O kurde, pod słońce. Dobra, wychodzimy z tego labiryntu. Powiem wam, że jest godzina 18:40, czyli, bo tutaj jest o godzinę później jak w Polsce. Przestawiamy czas o godzinę do przodu. Jest już troszkę chłodniej. A z racji tego, że jesteśmy też tu wysoko, no to taki przyjemny wiaterek też powiewa. Także tragedii nie ma. I tu znowu panorama i tamten potężny maszt z flagą zawieszoną w połowie tego masztu. Nie wiem z jakiego powodu. Powoli zaczynam się stąd zbierać, bo już jestem wykończony dzisiejszym dniem. Właściwie od wczoraj na nogach. Nic nie spałem od wczoraj, bo wyjechałem od siebie z miasta o 1:00 w nocy. Myślałem, że coś uda mi się zdrzemnąć, ale niestety nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby o 22:00 już usnąć. Także do tego
emocji, adrenalina przed czekającym mnie wyjazdem. No i nic nie spałem. W samolocie, chociaż lot długi, 4 godziny, też nie udało mi się nic drzemnąć, bo po prostu nie umiem w środkach lokomocji spać. Nigdy nie umiałem. Ani w pociągach, ani w samochodzie, w pociągach, a w samolocie tym bardziej. Pogoda jest jaka jest, teraz już trochę chłodniej, ale upał niemiłosierny. 30, myślę, gdzieś 1-2 stopnie będzie na plusie na pewno. No i na dzisiaj już tych przygód miałem dosyć sporo. Taksówkarz jak mnie wiózł tymi serpentynkami, tutaj krętymi uliczkami, to niestety uruchomiła mi się choroba lokomocyjna. Musiałem szybko gościa prosić, żeby się zatrzymał. No i, że tak powiem, rzuciłem pawie pod ścianę. Tam fajna koleżanka poszła, taka ciemna. Do tego woda mi się skończyła, także muszę tutaj, schodząc, zaraz namierzyć jakiś sklep, kupić jakąś większą wodę, do której sobie wrzucę tableteczkę. Takie przywiozłem sobie z Polski, elektrolity, zawsze tak robię. Fajna rzecz. Kupuję po prostu w sklepie wodę zwykłą, niegazowaną, do tego tableteczkę i już woda jest słodka, bo dla mnie napój musi być słodki, bo inaczej po prostu psychicznie jakoś nie mogę swojego pragnienia zaspokoić. No, taki już jestem, tak mam. Wiecie, o czym teraz marzę? Najbardziej o zimnym Pepsi. Takiej puszeczce półlitrowej najlepiej. Albo chociaż taka malutka niech będzie, 330 czy tam jak ona ma tam pojemność. Ale taka fez zmrożona. Jordania nie należy do najtańszych krajów. Na dzień dobry niestety są pewne koszta. Wymagana jest wiza. No chyba, że wjeżdżacie od strony Jordanu przez Akabę i tylko, bo chyba na 3 dni, no to wtedy nie musicie wykupować wizy, a tak 40 jodów kosztuje wiza, co jest nieopłacalne, bo jak chcecie tu przyjechać tak jak ja na tydzień, no to najlepszym rozwiązaniem jest Jordan Pass i mamy 3 opcje tego Jordan Passu za 70 jodów, 75 i 80. Zależy na ile dni chcemy, ile razy wchodzić do Petry. No miasto do takich wędrówek pieszych jest trochę ciężkie, co już tutaj mówiłem wielokrotnie. Bardzo górzyste. Między blokami co nóż są schody, nawet niektóre fajne. Tam te uwieczniłem na filmie, to tak zwane parasolowe schody. No i co tu więcej wam mogę powiedzieć? Chyba z tego miejsca to już będzie tyle. Na temat historii tutaj poszczególnych obiektów się nie będę rozwodził, bo się nie znam. Nigdy z historii dobry nie byłem. Jakoś nie mam pamięci do tego. Trochę coś tam liznąłem, mam jakiś przewodnik. Ale wiecie jak to jest. Tutaj upał, skwar, głowa nie ta. Nie chce mi się już tutaj myśleć. Ciężko mi zdanie sklecić, a co dopiero tutaj rzucać jakimiś mądrościami. O, tutaj jeszcze raz zobaczycie Teatr Rzymski. Pomimo późnej godziny mnóstwo tam jest ludzi. Chyba teraz nawet jest więcej jak wcześniej. No jest chłodniej. Zobaczcie. To jest widok na Amanu na południe. Tutaj taki jest opis. Zobaczcie jak to ekstra wygląda. Tam jakiś koncert czy coś, no nie mam pojęcia, ale masa ludzi. No dobra, to tyle.